Dzień dobry. Cześć. Ogarniam, próbuję. Fajne marakasy? Podwójne espresso. Co tam u was? Cześć. Lekret, pozdrowienia od niewidomego youtubera. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Ja dzisiaj drzewa przez siekierę przepuściłem. Bez kawy byłoby ciężko. Od razu uwaga do moderatorów, bo nasz pan Lekret napisał dużymi literami, ale miejmy na uwadze, że osoba niewidoma. Dziękuję za pomoc. 2 metry sześcienne drzewa przez siekierę przepuściłem. Bez kawy byłoby ciężko. No, kawusia. Cześć wam wszystkim. Witam Daniel, witam niebieskich, witam Artur. Ankietę macie już. Rozwal zegarek. Ankietę macie już. Macie już, po prostu. Na czym gracie? Ja wiem, że nie ma tam Nintendo, ale się nie zmieściło, słuchajcie. No tylko 4 opcje można w tej ankiecie dodać. Znowu bez powiadomienia. No nie moja to wina, panie kochany. Słuchajcie, Cafe Corso. Trochę mnie zaniepokoiło, bo oczywiście przygotowanie do live'a zaczęło się przed samym live'em. A czekajcie, wichura. 5 kW wyłączamy, cześć. Trochę mnie zaniepokoiło, że tu są takie ślady na... Gdzieś tą ostrość dzisiaj znowu poprawiam. Takie rdzawe ślady, co oznacza, że coś tu może się lać, ale do tego dojdziemy. Ekspres między 1100 a 1300 zł brutto znalazłem te ekspresy. Pytacie o to często, dlatego on dzisiaj tutaj trafił. Telefonu też nie wpisałeś? O co chodzi? Jakiego telefonu? O co ci chodzi, Daniel? Nie rozumiem. Na mnie dzisiaj troszeczkę się słabo kulki zderzają. Nowy kajdan, słuchajcie, dzięki Gosza. Nowy zawis na kajdanie, jakkolwiek by to nie brzmiało. Dla uważnych. Jest to z pewnego mało znanego serialu. Cześć Aleks, cześć Radek, cześć Jacek, Daniel jeszcze raz, cześć Alicja oczywiście, cześć. Raz zapomniałem. Miło mi was widzieć, panie doktor, można przeczytać. Ślepy mnie to nie obraża, jak samo sobie tak pisze, to konwenanse zachowane. No ale jakoś tak powiem ci, nie pasuje mi to. Okej, przyjmuję do wiadomości, ale... Lekret, takie powiem szczerze, z dystansem Lekret, no. Witamy, miło mi. Temat, słuchajcie, parę osób się odezwało, jeśli są tu z nami albo słuchają. Parę osób niewidomych się odezwało, wrócimy do tego tematu. Ja muszę co przemyśleć, przygotować się do tego. Bo co? No bo to nie jest taka prosta sprawa, a chciałbym, żeby film czy live, to jeszcze kwestia do przemyślenia z osobami niewidomymi, miał bardzo dużą wartość merytoryczną, bo to jest ciekawy temat, do którego, wiecie, z filmu zostałem zainspirowany kontrolerem Access od firmy Sony i w ogóle działaniami firmy Sony. Brawo. Nie jest to reklama, przypominam, chociaż polecam kanał Sony PlayStation. No to jest po prostu coś fajnego i tyle. Gosza. Cześć Gosza. To od Goszy. I ty już wiesz, że ja ci tego nie oddam. Słuchajcie. Alicja i będzie mi to wypominał za każdym razem. Właśnie, jedna rzecz, dajcie mi sekundę. A propos wypominania. Ja nie należę do ludzi złośliwych, ale jeśli mamy z nami widza, który mi w komentarzach napisał, że mam brudne szklanki, to umyłem. Widzicie, to są żarty. To są żarty. Ja nawet mam znak krótkofalarski SP8 Kret. Nie, no naprawdę, ja lubię dystans do siebie, mam nadzieję, wydaje mi się, że mam też do siebie, więc no, to chyba o to chodzi. Słuchajcie, nowość do inwestowania kanału, rzecz, która ułatwi pracę mi, ułatwi jakość, poprawi jakość wam i co? I uniknę pomyłek nie pojawiających się, jak to Artur tydzień temu słusznie zauważył, nie pojawiających się tych napisów tutaj i nigdy się tego nie nauczę, słuchajcie. I tutaj, i tutaj kubeczek oczywiście, dzisiaj słodki napój jakiś, żadne energole, ale nowość, o której chcę powiedzieć, tylko muszę zmienić kamerę, a mam to już za jednym przyciskiem, więc pewnie się domyślacie. Takie oto urządzonko, słuchajcie, przybliżę wam. No tutaj naprawdę można sobie wszystko programować. Naprawdę, słuchajcie, jak ja mogłem bez tego, słuchajcie, żyć. Jeszcze nie ogarniam tych kamer wszystkich, no ale dobra. Dziękuję, to dzięki waszemu wsparciu. DeLonghi, dajmy jeszcze chwilę spóźnialskim.
Mogę sobie, słuchajcie, wreszcie włączyć jednym guzikiem lampę. Mogę zmniejszyć jej moc. No i tyle, słuchajcie. Naprawdę ułatwia streamowanie. No bo wiecie, ja jeszcze tego nie umiem ogarniać. Właśnie jak się kończyła muzyka i jak się kończyła ta wstępna muzyka, to nie ogarnąłem, które jest co, bo mam wyciszanie. No fajne, fajne. Piotr, co tam robi buzia Spoxa? Gdzie? Gdzie ty widziałeś buzię Spoxa? Nie, coś chyba nie, nie. Ironman 10 zł. Dziękuję. Dziękuję za super czata. Rezesie, jakiej firmy kupować zamienniki filtrów od wody do Krups? Dziękuję za info. Po pierwsze, nie znam się na zamiennikach do wody, filtrów do wody, więc nie chcę się wypowiadać, bo ich nie znam, nie używam, nie stosuję, nie kombinuję. Wiem, że bywają z nimi problemy, ale to jest obiegowa opinia zła, nie mam doświadczenia. Po drugie, nie naprawiam ekspresów Krups, drogi kolego, więc tym bardziej się nie będę wypowiadał. To jest moja zasada. Obywatel, znowu Delong, mój ulubiony aktor. No, Paweł do nas trafia często, ale ten akurat ekspres, mówię, ostatnio bardzo dużo osób po tych poradnikach jakichś tam i grudniowych i ze stycznia pytało mnie o ten ekspres, bo on jest bardzo tani. Co do urody? No wiecie, no to co do urody, no to jeden lubi blondynki, drugi lubi brunetki. No tu ciężko się wypowiadać. Jest ostro? Czy jest nieostro? Chyba jest ostro. No i tyle. O, jeszcze wam mogę to z bliska pokazać. Tu kawusia. Jeszcze wam zaraz pokażę, bo to nie jest taka pierdółka, słuchajcie. Central Perk, czyli Friends, przyjaciele. Gdzie na padzie jest Spox? Ej, no nie wiem, o co wam chodzi. Trolujecie mnie. Ale co ważne. No. Widzicie? No nie takie głupie. Dobra, słuchajcie, bo już coś poprzestawiałem. Tak, obie kamery mają być. Usterka tego ekspresu, słuchajcie, to jest nie pobiera wody. Mam nadzieję, pisałem nawet tak na Facebooku w powiadomieniu, które pewnie, sądząc jak Facebook działa, dostaniecie gdzieś koło czerwca. Kto dostaje? Ja dostałem ostatnio powiadomienie w zeszłym tygodniu, bodajże w czwartek czy w piątek, że Wielki Elektronik zaprasza na live przed Wigilią ze mną. Także Eligiusz, na Steam Decku. Nie, no mam kamery na Steam Decku poustawiane. Andrzeju, dziękuję. To po pierwsze. Po drugie, ty wiesz, że rozmawialiśmy dzisiaj o tym. Widzimy się w tym roku. Dziękuję, dziękuję Andrzeju, wariacie. A widzicie? Tu. Czekajcie. Tu? Nie tu. Tu. Widzicie tego wariata pierwszego? Tu? Gili? No. Uspokój się. Piąta opcja Nintendo Switch. Łukasz, nie da się dodać piątej opcji. Nie da się właśnie dodać. Ja nie wiem, czemu te ankiety są takie z 4 opcji. Słuchajcie. Obywatel, ale nas troluje ze Spoxem, co za gość. Autentycznie nie wiem, o co wam chodzi. No gdzie tu jest Spox? Tu? Nie, to jakąś losową twarz z internetu wziąłem do ściemniania sobie światła. O, widzicie, nie? Na przyciskach? Nie, no jasne, że was troluje, no słuchajcie, ale trochę się udało, bo długo już o tym piszecie. Dobra. Czy naprawiałeś kiedyś Granaroma? Nie pamiętam, ale często mnie pytacie o to Granaroma. Tam jest jakiś problem z blokiem elektrozaworów w tych ekspresach, ale nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Trochę tego jest. Spox coś ściemnia. Dobry bajer, panie Kofi. Co złego, to nie ja. Słuchajcie, odpalmy go do rzeczy, bo temperatura spada, ale mam 16 stopni dzisiaj. Odpalamy. Nie działa, koniec imprezy. Pewnie go trzeba pstryknąć, słuchajcie, z tyłu. Także jeśli wśród nas, to jeszcze nawiążę do tego tematu, jak to się mówi, ja zawsze mam tematu ekspresów do kawy wśród osób niewidomych. Jeśli jeszcze ktoś z was, bo odezwała się do mnie jakaś miła para, napisała mi maila, to nie zginęło, słuchajcie, bo ja na te maile nie odpisywałem chyba, nie pamiętam szczerze mówiąc, to nie zginęło, to wszystko czeka. Jak będę przygotowywał taki film, ja się będę do was wszystkich odzywał, wszystkich, wybranych pewnie. Spróbujemy coś mądrego z tego stworzyć i porozmawiać. Chodziłoby mi też o to, żeby mieć przegląd was, osób niewidomych, z różnymi ekspresami. Bo ja mam jakiś tam po rozmowach obraz tego, jak to wygląda.
ale nie pełen. Także do tematu wrócimy. Myślę, że wrócimy do tego tematu w marcu, drugiej części marca, ale to nie zginie, bo mnie ten temat ciekawi. Mnie w ogóle generalnie podoba się temat ułatwiania życia osobom niepełnosprawnym, nie tylko w dziedzinach, które im to życie, jakby funkcjonowanie w życiu umożliwiają, ale w dziedzinach typu rozrywka, kawusia. No. Kropka. Odpalamy. Kawki jeszcze wam dzisiaj nie pokażę. Jest tylko, o kawce powiem na koniec. Mam tylko swoją rozpieczętowaną czerwoną, słuchajcie. Ale o kawie powiem na koniec. Wspomnę tylko, że są 3 rodzaje. Napiszcie mi maila, który macie w opisie filmu. Wszystko wam wyjaśnię. Odpalamy. Słyszycie? Ja go nie odpalałem. Ja tylko sprawdzałem, czy on elektrycznie się zaświeci. Winda stoi dęba. To już wiemy. Czy ten jest idealny dla niewidomych, Artur? Pisze? Być może. No w sumie tak. Moc kawy. Ilość fizycznie zaparzonej. No ile tej wody przez tą kawę się przeleje. Tutaj tak naprawdę sterujemy długością pracy młynka. Na tym ustawieniu nie ma wody rzeczywiście. Oj, tu nie jest prosta usterka, już słyszę. Na tym ustawieniu mamy kawę mieloną. Pojedyncze, wzmocnione, bo nazywa się podwójne, ale to nazywam wzmocnione. Para, no spienianie mleka, no nie wiem. No, dlatego chcę tak jakby parę tych osób, mieć kontakt z paroma tymi osobami, żeby wyciągnąć jakąś, no, logiczną całość to złożyć, może tak. Już słyszę, że z tym ekspresem jest źle. Po pierwsze, ledwo chodzi winda. Po drugie, nie ma wody. No ale dajmy mu pobuczeć, a ja poczytam, co piszecie. Tak jest, Daniel, dziękuję. Dla zainteresowanych kawą mail biuromałpa.coffeedoctor.pl. Lekret, skończę sesję, to uszyję tobie, panu doktoru, portfel ze skóry. Mam nawet stemple swojego projektu. Dziękuję. Aleks, ta miła para to my, miło mi. Jeśli chodzi o pstryczka na tyle ekspresu, to u mnie w Magnifice nie ma. Nie we wszystkich jest. Nie we wszystkich jest rzeczywiście. DJ Pirania, ja tam primadonna jest moja, odmówiła posłuszeństwa, błąd ogólny. O matko, o błędzie ogólnym to już tyle jest powiedziane. Czujniki, grzałki, elektronika, to nie da się tak, słuchajcie, często, ja o tym znowu powiem, dzwonicie, pytacie, piszecie na wszystkich możliwych kanałach komunikacji, jakie tylko znajdziecie do mnie. Facebook, grupa na Facebooku, również link macie w opisie filmu, każdego live'a, każdego filmu. Tam porady. Tam naprawdę jest już grono 2300 osób. Czy on dzisiaj skończy? Chyba nie. 2300 osób jest. Patrzę, czy woda nie płynie. Na tej grupie wielu serwisantów, ludzi, którzy hobbystycznie się tym zajmują. Naprawdę tam uzyskacie pomoc. Pomyślcie sobie, że w tej chwili jest prawie 14 000 subów. Masa osób nie subskrybuje, więc tych osób, was widzów jest znacznie więcej. I wy wszyscy do mnie piszecie. No nie da się tego, słuchajcie, ogarnąć. Nic nie kapnęło. Zajrzyjmy mu. Właśnie. Zmiana kamery. Zaglądamy do brzucha. No nie ma tu kropli wody, słuchajcie. Chociaż coś tam się skrapla. Jest ten ekspres w miarę czysty. Może dam na maksa? Mam podświetlenie na maksa. Teraz mam na maksa. No zobaczcie. No tutaj... No ale jest sucho. Nic się tu nie wydarzyło, słuchajcie. Woła o odkamienianie. To jest znamienne, ja to zawsze powtarzam i nie wiem, czy od tego nie zaczniemy. Odkamieniajcie te ekspresy, bo ja w większości przypadków, jak trafia się taki moment, to słyszę, że on dopiero zaczął wołać o to odkamienianie. No nie jest tak, no słuchajcie, no nie jest tak. Z reguły ten ekspres jest nieodkamieniany. Ostatnio taki ekspres do mnie trafił. I co? 4-latek i klient mnie zapytał, czy to trzeba odkamieniać. No trzeba. No trzeba. No trzeba. A czy ty odkamieniłeś już swój ekspres? Będę się teraz bawił, słuchajcie, tym OBS-em. No, znaczy tym Stream Deckiem. Cześć, mamo. Przepływomierz do sprawdzenia. No zaraz będziemy sprawdzać. Spróbujmy go jeszcze odpowietrzyć. To jest też ważne dla posiadaczy DeLonghi Magnifica, DeLonghi Cafe Corso, DeLonghi
Tanek, a gdzie w tym ekspresie jest kolorowy wyświetlacz, bluetooth i bulburator? Bez tego pewnie kawa inaczej smakuje. No człowieku, jak nie masz w ekspresie bluetootha, przegrałeś życie. Teraz się śmieję, ale to taka była rozmowa między innymi z osobami niewidomymi, że im ten bluetooth się przydaje. Bo wyświetlacz co da osobie niewidomej? No nic. Alicja i Daniel. Z Sokołów Podlaski pozdrawia. Pozdrawiam Sokołów Podlaski leżący na Mazowszu. Dziękuję Alicja, dziękuję Daniel. Moi niebiescy moderatorzy. Odpowietrzanie ekspresu z manualną skrzynią biegów, chciałem powiedzieć, z manualną dyszą. On w tej chwili niby jest gotowy do pracy, ale wiadomo, że nie. Nie wciskacie pary i odkręcacie wajchę. Czekacie aż wybuchnie, jak się okazuje. Dobra, jeszcze zróbmy taką rzecz. Profesjonalne narzędzie serwisowe. Spinacz wyprostowany, słuchajcie. No nie, tu jest... No czysto to może bym nie przesadzał, bo jakiś... Nie chcę wiedzieć. No ale nic nie leci, no. Problem jest gdzieś już na starcie. No dobra, słuchajcie. Nie ma się co rozwodzić nad tematem. Nie ma co męczyć pompy. Wyłączmy go tylko, żeby zaparzacz zaparkował. Masakra, jak to chodzi. Dawid. Uszanowanko mordeczka swój ekspres od kamienia wcześniej niż sam zawołał, tak samo czyszczenie z tabletki. No, można to robić częściej. Czy jest to dobre, czy nie jest to nadgorliwe? Pamiętajcie, odkamienianie jest procesem w jakiś tam sposób inwazyjnym. Może nie jest to tak, że ten kwas wyżre wam grzałki, ale jest to jakiś inwazyjny proces. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim go z prądu, z pstryczka. Pozbywamy się gadżecików. Ja sobie tu zrobiłem miejsce, żeby już nie rzucać tym dookoła. Zaparzacz. No słuchajcie, poza tym, że nawet nie chodzi ciężko, ale nie ma jeszcze tragedii. Na pewno go trzeba przesmarować, ale to za chwilę. Pozbywamy się wody. Gdzieś z daleka od siebie. No i co, rozkręcamy go. No tutaj na razie można tak na dzień dobry, żeby ta winda się tak nie męczyła. Pytacie o to wielokrotnie. Tym nie smaruję uszczelek na głowicach. Silikon spray do plastiku, do tworzyw sztucznych i gumy. On ma jakiś tam ten certyfikat NSF. Nie wiem dokładnie o co chodzi, nie będę się wymądrzał. Psikam na śrubę. 100% oświetlenia, no jakie to jest, słuchajcie, teraz łatwe. Pajączka jeszcze nie było? Jeszcze nie. Maro? Dobrze przeczytałem? Mister Maro? To na razie zostawiamy w spokoju. Ja w ogóle nawet nie mam narzędzi, słuchajcie, przygotowanych. To po RK. I pyk, cel osiągnięty. Dziękuję. Dziękuję, panie RK. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Weź sobie... A może damy radę tym. Może odwróćmy, słuchajcie. Ależ to świeci teraz w oczy. Odkręcam i czytam. Kafar, grosik na rozwój. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Zobaczyłem emotkę. Jakiś pojemniczek na śrubki. Pokręćmy dzisiaj, poćwiczmy nadgarstki. Grzegorz, zaraz pająk wyskoczy. Ty mnie nie strasz, Grzegorz, dobra? Znaczy ja się pająków nie boję, dopóki mnie nie biorą z zaskoczenia, nie? Dziś manualne odkręcanie, no trzeba się, człowieku, Felik w moim wieku. Stawy się zastaną. Co będzie? Co będzie? Wiem, miernik w dłoni mierzyć. Tak jest. Zaraz zamawiam twoją kawę, Damian. Zamawiaj, Damianie, zamawiaj. A co tu się dzieje, ziom? Sinu, serwis. Się śrubki kręci. A Zyzuś czyha, dokładnie. No proszę cię, wyjdź. To rozkładam po całej firmie. No przecież o to chodzi. Czy ja tą wodę już wyjąłem? Wyjąłem. No to teraz wyrywamy ten bok. W cudzysłowie wyrywamy. Nie wychodzi. Sklejony. Tu zawsze się trzyma, bo tu się rozlewa woda, słuchajcie. O! Wali się. Może tak. Może tak. Aha. Może tak. Siemka Sinu, a kiedy są dostawy kawy? Dostawy kawy są we wtorki. Jeśli się uzbiera takie zamówienie, to są we wtorki.
Przeszedłem na tryb wysyłek raz w tygodniu. Natomiast to, co zamawiacie w tym tygodniu, będzie wysyłane w przyszłym tygodniu. Tak to działa. Co my tu widzimy? Niewiele. Czarne wężyki. Tutaj jest ta winda, bo to chcę się też przyjrzeć temu ekspresowi, to co jest, słuchajcie, w temacie live'a. Jaka to jest konstrukcja? No konstrukcyjnie. Pompa, zobaczmy rocznik. Ło, to jest stare Cafe Corso, słuchajcie. No to ma prawo być już w takim stanie. 2011 rok. Wyłączyłem go z prądu, mam nadzieję. Oczywiście, że nie. Na szczęście tu stryknąłem. Dowód. I to jest naprawdę wiekowy ekspres, więc tak, przyczyśmy przepływomierz, ale chodzi o konstrukcję. No elektronika wiadomo, no co tu można powiedzieć o elektronice? Jest, tak? Pompa, ulka, EP5. Standard. W większości ekspresów te pompy występują. Przepływomierz, standard. W większości ekspresów tego typu przepływomierze występują. Grzałka, tu jest dosyć duża ta grzałka, nie wiem czy nie będzie potrzeby jej wyciągać, może się tak zdarzyć. Tu jest taki filterek, też zwróćcie zawsze na to uwagę, no rudo jest w nim. No i to jest prosta, fajna konstrukcja, winda, którą widać tam w środku, ja potem pokażę jak ona pracuje, to jest taka w nowszych konstrukcjach już jest winda sztywna, to jest taka, która wahadłowo pracuje, no ale to później. Patrzę co piszecie, musiałem jakąś zamówić, no to człowieku baranku, panie baranku, trzeba przewidywać jakby przyszłość i co? I kupować jak się kawa kończy. Ja tu słyszę jakieś jęki, słuchajcie, z tego ekspresu, przyciemnie trochę, bo mi tak ładuje w oczy. Felik, no tyle lat kiedyś, Felik pisze za to, że przeżyło tyle lat szacuneczek. Tak, to jest 13 lat, słuchajcie, jaki to jest miesiąc maj, prawie 13 lat, no wiadomo, od daty produkcji. Teraz to już tak średnio bym powiedział, jest z ekspresami w takim wieku. No ale dobra, zdejmijmy mu jeszcze czapę. A ponieważ mówiłem, że dzisiaj pracujemy ręcznie, bez wkrętarki, dzisiaj Arnold odpoczywa. Dawid. Alicja, Daniel, Kofi. Kiedy robimy wjazd do Kieleckiego Rzeźnika? Ja tam robię wjazd regularnie. Także wiesz, Dawid. Nie ma go tu z nami. Jak zwykle. Nie przychodzi do mnie. Porzucił mnie. Zostawił na pastwę YouTube'a. Unplugged, dokładnie. Dzisiaj, a tak jak Artur pisze, rozkręcamy ekspres. Znaczy ekspres jest plugged, ale rozkręcanie jest unplugged. Jeszcze dobrze by było wziąć dobry śrubokręt. Ten jest nieco za mały. Ciekawe, czy ten ekspres był, słuchajcie, kiedykolwiek w serwisie, bo jak na teraz zobaczyłem jego wiek, że on ma 13 lat, to jest naprawdę zadbany. Andrzej, ja dzisiaj zamówiłem po paczce włącznie z tą nową, co z butów rwie. Ja jej nie piłem, słuchajcie. Jutro przyjdzie. Jak będę nagrywał bez dubli na środę, to zrobię wam cup tasting. No może to nie będzie live, ale przed kamerą. Dawid, ale w jakim celu mielibyśmy mu robić nalot zmasowany, jak będzie live'a robić? Przecież mu przeszkodzimy. Ja wiem, że to śmichy, chichy, ale w pracy się, proszę pana, nie przeszkadza. Ach, zapomniałem, YouTube to nie praca. Dobra, czy tu jeszcze coś się odkręca? Tu się jeszcze coś odkręca? Chyba nie. Chyba nie pamiętam. Dawno nie robiłem tego. A, no muszę wyjąć przecież oczywiście, słuchajcie. Mati, jak jest warto kupić ten ekspres DeLonghi Dynamica ECAM 370-70B albo jaki może pan polecić do kwoty 3K? Znaczy DeLonghi są niezłe. Nie mam nic do tych ekspresów. Do kwoty... Coś się wali, do kwoty 3K. Melitta. Są filmy, są poradniki, słuchaj. W grudniu był poradnik zakupowy i taki... A całkiem niedawno, bodaj tydzień, w zeszłym tygodniu. Był film o tym... Jak wybierać w ogóle ekspres, na co zwracać uwagę. No to wszystkie te filmy, wiecie, no ekspresów jest jakaś skończona ilość, te naprawy się czasami powtarzają. Natomiast ja się staram teraz, jak już jest wypełniony treścią kanał, słuchajcie, i w miarę większość ekspresów już właściwie, może nie modeli, ale z danego rodzaju większość ekspresów już była na kanale, no to teraz staram się wypełniać kanał treściami, o które prosicie. Bardzo często mnie pytacie o wybór ekspresu, nie umiem tego rozebrać, słuchajcie.
o wybór ekspresu. Więc pojawił się film na temat wyboru ekspresu, na co zwracać uwagę. I tyle. Ło, się rozkleiło, słychać było, nie? Popsuł? Nie. Kurna, jeszcze jedna śrubka, no co za dzięcioł. Co za dzięcioł schowała się pod taśmą. Wyrwij. Mi non stop przeszkadzają w pracy, pisze Daj. Ale to co, planujesz się zemścić na niewinnym człowieku? Chociaż on nie jest taki niewinny, słuchajcie. No ale dobra. No, teraz będzie prościej. Może byśmy to wypieli, żeby nie urwać. Ależ przytrzymujcie sobie przy wyciąganiu takich złączek, żeby nie wyrwać razem z gniazdem, bo będziecie jechać do wspomnianych Kielc załatwić temat, nie? To położę z daleka, żeby się nie rysowało, nie upadało. No i co, czapa. Mamy dostęp właściwie do, słuchajcie, wszystkiego. Zrobię sobie miejsce. Można się zmówić. Zawsze się można zmówić, słuchajcie. Pająki. Kurzu tu jest, no ale przez tyle lat, słuchajcie, to trudno, żeby nie było kurzu. Rozświetlę wam ten ekspres porządnie. Ja obstawiam, że problem jest w tej grzałce, ale dobra, idziemy po kolei, czyli wyciągamy przepływomierz. Tak jakbym miał za wysoko trochę tą kamerę, czekajcie, zegnę ją trochę w dół. O. Możemy nawet trochę podjechać, ok. Jeszcze tylko z ostrością tutaj zawalczę. No i co, wyciągamy przepływomierz. On jest na wcisk. Zaraz będziemy tutaj po kolei sprawdzać. Tak się sprawdza. To też jest odpowiedź, słuchajcie, na pytania, które bardzo często do mnie dzwonicie i zadajecie. Żebym ja wam powiedział, w którym miejscu ekspres się zapchał, bo ewidentnie się zapchał. No to trzeba właśnie zrobić, co robię teraz, żeby na to pytanie, słuchajcie, odpowiedzieć. No nie da się inaczej. Te wężyki będą bardzo ciężko schodzić, bo były pewnie nieściągane jeszcze przepływomierz. No 2011 rok, słuchajcie, nie da się ukryć. Nie da się ukryć, ale coś tu w ogóle, woda nie wypłynęła z przepływomierza, co może być pewnym znakiem. Jeszcze tylko wyplotę te przewody, bo tu powiązane. Co może być pewnym, słuchajcie, znakiem, że problem jest nawet gdzieś tu. No to sprawdzamy. Tu mi jeszcze idą przewody od czujników, dobra. O. No sprawdźmy to w prosty sposób, gdzie ta woda. Wiecie, można sprawdzić grawitacyjnie, wcale nie trzeba brać strzykawy, oczywiście i tak to rozkręcimy. Felik, czy miałem ekspres sagę w naprawie? Nie, bo te ekspresy rzadko kiedy ktoś o nie pytał, a ja nie naprawiam rzeczy, z którymi nie mam doświadczenia. Więc odpowiedź brzmi, Felik, nie. Uwaga, położę tu ręcznik, żeby od razu się wycierało automatycznie. No i co sądzicie o konstrukcji tego ekspresu? On się tak naprawdę, poza tym, że ma, trudno powiedzieć, starego typu windę. Taka winda była montowana, taka winda jest montowana w większości do zabudowy ekspresów, bodajże Whirlpool czy Amica, które wkładają DeLonghi tak naprawdę do środka. Tak kiedyś było. Poleje się woda z przepływomierza? Jak obstawiacie? Szału nie ma, że tak powiem, no ale jest przelot. Wyciągamy dziada. Wyciągamy dziada, wylejmy z niego resztę wody. No i zaglądamy do środka. O matko, nie chce się rozkręcić. No jest, słuchajcie. Ten ekspres chyba tak średnio był odkamieniany. No bo widać, nie? Ja to już zapsikuję gdzieś tu, żebyście widzieli, że zapsikuję. Nie moczcie tylko tej wtyczki. Tej, bo tu jest zaszyty czujnik. Wiele nie potrzeba. Uszczelka. Zabierz z kadru, człowieku, to. Uszczelka. Wiatraczek, test wiatraczka. No tak średnio. Wiatraczek. Wiatraczek można zapsikać cały. I tu też można właściwie zapsikać. I czyścimy, słuchajcie. I tak się to bada. Cyfrowy witam Milorda. Gdzie ja taki Milord jak ten kajdan u mnie. Maro Marecki. Ja bym się trochę stresował. Jakby 370 osób, 80 już widzę,
Patrzyło mi na ręce. To jest kwestia, wiesz co? Nie wiem, czego to jest kwestia. Ja generalnie wiem, co robię. Takie mamy czasami tu rozmowy i z ludźmi, którzy coś robią na YouTubie i z ludźmi, którzy to oglądają. Ja jestem pewien tego, co robię. Poza tym ja nie mam problemu powiedzieć, że czegoś nie wiem. Poza tym ja nie mam problemu powiedzieć, że się czasami zdarzają błędy. I chcę wam te błędy też pokazywać. Nie ma ich dużo na szczęście, ale są jakieś, wiecie... Coś się złamie, coś pęknie, na coś nie zwrócę uwagi. Wiecie, że jestem rozklekotanym ADHD-owcem. Ja nie mam z tym problemu pokazać, więc siłą rzeczy, jeśli w miarę wiesz, co robisz, chociaż to pewnie nie zawsze tak jest u mnie, no to jaki problem to pokazać? Trzeba być też, wiecie, no nie wiem, no, trzeba mieć odporność jaką na ten świat dzisiejszy. Nie chcę tutaj, wiecie, filozofem teraz zostawać, chociaż już zostaję. Po prostu wszystkim nie dogodzisz, to jest taka złota zasada. Zawsze się znajdzie ktoś, kto ci po prostu chce dojebać, nazwijmy to, przepraszam za wyrażenie, po imieniu. I no nie, on nie musi mieć powodu, żeby to zrobić. Po prostu taki jest jego sens. On chce po prostu, czerpie pozytywną energię z wywalania negatywnej energii na ludzi. No, są tacy ludzie, no i byli i będą, słuchajcie, raczej. To też powinno się wrzucić do odkamieniacza, ale wiecie, no to też musicie pamiętać, bo często tak odpisuję na komentarze, widuję takie komentarze u wszystkich youtuberów, którzy jakąś pracę swoją pokazują, że specyfika live'a, specyfika w ogóle tego, że patrzą na mnie dwie kamery, ja mam przed sobą 2 monitory i jeszcze ekspres, tak przy okazji zupełnie, jest taka, że nie wszystko się wyłapie, nie wszystko się przeczyta, bo no, ja się muszę głównie skupić na tym, co robię, ale podzielić uwagę też na was. Gada się czasami głupoty niezamierzone, no musicie to wszystko, ale to wszystko brać pod uwagę. Fajnie się patrzy siedząc w cieple to po pierwsze, w moim przypadku, siedząc w domu na kanapie, czy gdzieś tam, wiecie, to nie chodzi, ja was nie krytykuję, tylko chodzi mi o to, że sam widzę, jak ja oglądam filmy, czy Spoxa, czy Daniela, czy jakiekolwiek inne, nawet niezwiązane z naprawami. No to ja coś widzę i mam takie, no nie widzisz tego, no nie widzisz tej śrubki, no nie widzisz, no. Bo tu patrzę, czy jest ostro, tu czytam czat, tu patrzę, czy YouTube działa, a tu patrzę na ekspres, tu bym się jeszcze napił, tu mam lampę, tu mam... No wiecie, o co chodzi. Rozgadałem się. Mateusz, maila masz, napisz maila, ja ci odpiszę na tego maila jutro. Oby. Na maile raczej wszystkie odpisuję, to znaczy też ważne, słuchajcie. Jak widzę maila z prośbą o poradę, to ja z reguły na niego nie odpisuję, bo to nie jest... Też chciałem to zaznaczyć, bo zapominam to zaznaczyć. Nie piszcie do mnie o porady. Porady piszcie na Facebooku o pytania. Szybciej tam uzyskacie pomoc niż u mnie, bo ja maili i wiadomości na Messengerze dostaję po 100 dziennie. A jeszcze sobie bym chciał nawet na każdy odpisać cokolwiek. Pozdrawiam. No nie da się. Adamek, dziwnym trafem, jak wpadłem na twój kanał, mój Latego zaczął się psuć, 2 awarie z rzędu, ale dzięki tobie udało mi się go naprawić. Dobra robota. No słuchaj, ja mam tutaj tak, patrz. Wyłącz Siemensa Szymonowi, włącz Siemensa Szymonowi. A tutaj mam zgaś światło na okrzei. Nie było ostatnio live'a, pamiętacie? Nie było prądu w Kielcach. Tylko nie ma go, to nie mówcie mu, dobra? A tak naprawdę, Adamek, gdzie ja cię tu zgubiłem? No zrządzenie losu, no to przypadek, tak. Dzięki Daniel tam za informowanie chłopaków. Gdzie ta kawa najlepsza na świecie? Gdzie ją można kupić? Płacę w złocie. No, widać różnicę, nie? Czyszczenie przepływomierza po raz 774, słuchajcie, na kanale Coffee Doctor. Daj łapkę w górę, daj suba. Chociaż jak chcesz tu napisać suba, już musiałeś dać. Składamy ten przepływomierz. Na razie wężyków nie będę czyścił, przypominam. Musiałbym teraz wziąć te wężyki, pójść do zlewu, was tu zostawić, nie wiem. No wypuściłbym Zezusia, ale uciekł. Wiecie, o co chodzi. To też powtarzam, pewnych rzeczy... Ja normalnie pracując to co chwila tam latam do stanowiska, gdzie to wszystko myję, opłukuję. No ale to przy live jest to ciężkie w ten sposób to ogarnąć, tak? No tak, no tak. Teraz mi powiedzcie, gdzie co szło. Teraz jeszcze wyjmijmy ten filterek. Wyrwijmy. No weź wyjdź. O. No widzicie, no tu przez lata no to jest słabo. Widać, że to jest czarne. No nie wiem, jak bardzo to widzicie. Zobaczmy, czy to jest drożne. No musi być drożne. To można, wiecie, na moment właśnie o to, co chcę wam pokazać. Felik, ten megler jest kozacki. No jest. Można to
na moment testów pominąć. Ten filterek można wymienić albo go odkamienić. Zalecałbym wymianę, bo one się potrafią rozszczelnić, więc ja go odłożę. Schowam go sobie do moich marakasów, chociaż nie wiem, czy nie będę się nim żegnał. Tu położę. Więc można. Jak mam jakiś wyciorek, nie, no nie będę, słuchajcie, tego robił teraz, bo nie mam jak. Pomińmy filterek. Zdejmijmy sobie, słuchajcie, tą prowadniczkę. No tutaj jest przelot, nie ma jakiejś tragedii. No jest ciemny ten wężyk, można go wymienić. Zobaczymy, jak on się podda myciu. I zróbmy po prostu bez tego wspomnianego filterka, żeby ten, no on może być zapchany. On może być zapchany, czyli przypominam, wylot wody, czyli ten element, tu jest strzałka, idzie do pompy, bo ma iść w kierunku pompy. Jak trafię, filterek niezaczysty, filterek to zapierdzielony, panie Grzegorzu, dlatego go na razie pomijamy tutaj, nie rozmawiamy z nim. Pytanie tylko, czy mi się tak wygną przewody, bym mógł podłączyć przepływomierz. Powinno się udać. Co prawda to nie ten wężyk, ale ja go tutaj dam radę wsadzić. No i teraz trzeba to tylko tak podłączyć, słuchajcie, żeby to nie wyskoczyło. Nie wiem, spróbujmy to zrobić jakoś tak. To już jest taka gimnastyka, ale no mówię, nie mam jak teraz iść myć tego filterka, rozbierać, to by trwało. Więc chodzi o to, żeby to jako podłączyć. To na razie na bok, ja już widzicie, to jest czysta praca, słuchajcie. To jest naprawdę czysta praca, zaraz będę miał całe rękawy brudne. Meglio jest też dobre do mycia rąk, chociaż pewnie nie jest zdrowe dla skóry. No ale tak to już jest. Przetrę chociaż te łapy trochę, bo wyglądało jakbym smołę układał. Tu też przetrę. Nie chcę się, wiecie, sam upierniczyć po łokcie. Siema Bartek, odnośnie ankiety nie było opcji, po prostu nie gram, więc zaznaczyłem jedyne co było, że no bo to jest tak naprawdę profesor ta ostatnia opcja. Nie zmieściło mi się, bo nie dość, że są tylko 4 opcje do wyboru, to jeszcze tam się już nic więcej w tej ostatniej opcji nie zmieści. 3 znaki i pokazuje, że za dużo. No słabo są te ankiety na YouTube zrobione, no ale są jak są. No dobra, to co, odpalimy go? Sprawdźmy, czy się nic nie leje. Światła na 100%, żebyście wszystko widzieli. Kurna, no jak ja mogłem bez tego Stream Decka, słuchajcie, żyć? Jak ja mogłem żyć bez Stream Decka? Jako. Po japońsku albo po koreańsku. Ja to podłapałem, Jacku, bo to Jacek zwrócił na to uwagę. Ja ten tekst podłapałem od tej dziewczyny, co mieszka w Korei. Pierogi z kimchi oglądacie? Bo ja oglądam i się nie wstydzę, bo czego mam się wstydzić? Świetnie pokazuje życie w Korei. A mnie to akurat ciekawi. Bo słyszałem takie teksty. Chłop ogląda pierogi z kimchi. Naprawdę. Panel. Teraz mogę robić to szybko. Mateo. Dziękuję. Bez panelu nie ruszy. No nie ma opcji. To jest to właśnie. A po co mam górę zakładać? Góry nie trzeba do pracy. To jest to, o czym mówię, wiecie. No ja jestem tutaj przebodźcowany. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rzeczy, na które muszę patrzeć. Na telefony nie patrzę w trakcie live'a. Spróbujcie sobie tak. Ja tu robiłem taki eksperyment. Włączyłem kamerę. Nie gadaj do kamery. Nie powiem kto, ale ten ktoś wie, kto to był. W ogóle bym zapomniał, słuchajcie, no po twarz nawet ten panel tu rzucę. Był dzisiaj u mnie widz, którego lubię, chociaż się droczymy non-stop. Widzu. To nie jest sałatka szwedzka, jakbyście mogli się domyślić. Fasolka po bretońsku. Dziękuję. Kolacja moja, słuchajcie. Także dobre jedzenie ja w każdych ilościach, słuchajcie. Dziękuję, Arturze. Jeszcze nie jadłem, ale będziesz pierwszą osobą, która pozna recenzję. I nie martw się, mówiłeś, żebym to zjadł najpóźniej jutro. No człowieku, gdzie jutro? Do jutra to już słoik będzie czysty. Profesor ten to od Goszy. A kim jest Gosza? Tylko Gosza ma takie wisiory. Teraz którą stroną to było? Oto jest pytanie.
Mateo, fasolkę można iść w pracy. Jeszcze tu widzicie, co się dzieje. Ja zanim założę, właśnie, zanim założę ten panel, to tutaj mamy jakieś zło się tu dzieje. Więc sprawdźmy to, wymieńmy uszczelkę. Te zawory potrafią się uszkadzać. Chociaż tutaj wygląda, że tylko uszczelka któraś puściła. No będziemy to widzieć. O, ważna rzecz. Bo mi to spadło z uchwytu. Nie z uchwytu, źle mówię. Z pokrętła, z wajchy. Tą wajchę macie tutaj z taką sprężynką, że jak wciśniecie, to się, słuchajcie, dobrze trzyma. Taki szczegół ważny. Woda się nigdzie nie leje. Mam nadzieję. Wymieńmy tą uszczelkę, bo wygląda, jakby ona tu przepuszcza. Oczywiście tutaj są wszystkie uszczelki do wymiany, no bo... No widzieliście rocznik. Andrzej, Gosza to jest Gosza, kto wie, ten wie. Kto wie, ten wie. Dokładnie. Ale ty, Andrzej, wiesz. Można z innymi, jest wtedy fajna zabawa, kto pierwszy nie wytrzyma, Artur pisze. Schodzimy na tematy gastrofekalne. Dlaczego tak się dzieje zawsze? A co to loży szyderców dzisiaj z Discorda z nami nie ma? Co to taka cisza? No słuchajcie, no zawiedziony jestem. Uszczelka. Jesteście tam, lożo? Cisza. Lekret fasola. Fasola, magiczne warzywo, kto zje, gra na trąbie żywo. Dobre, dobre. Dobre. Wyłaź, Dzido. Nowa kawa, 90% robusty. Zaznaczam robusty, nie arabiki. 10% arabiki właśnie wspomnianej. Nazywa się Mocna Dzida. Bo będzie mocna, znaczy ona już właściwie do mnie jedzie tak naprawdę. No ale musi dojechać, jutro dojedzie. Prośba do tych, którzy zamówili, jak będziecie ją testować, napiszcie czy w komentarzach, czy na Facebooku, na grupie, zależy gdzie tam u mnie jesteście u nas. Jakie wrażenia i dlaczego wywinęło was na lewą stronę. Możecie robić pierwszego łyka i selfiaka. Z tą miną taką, wiecie. Wiecie jak ten wasz selfiak przy 90% robuście będzie wyglądał? Zademonstruję na moim kajdanie. Mniej więcej. Tak to może wyglądać, słuchajcie. Dawid, może na Discord mnie nie ma, ale jestem jednym z loży Joker z dystansem do życia i żartów. I bardzo dobrze, kijek w dupie nie służy nikomu. Aż widzisz, aż mi zawleczka wypadła, jak to powiedziałem. Ja już przeprowadziłem parę lat temu ładnych operację wyciągnięcia kija od szczotki z tyłka i mi się lepiej z tym żyje. Nie mówię, że tak jest zawsze, bo każdemu się kiedyś uleje, słuchajcie. Różnie w życiu bywa, ale bez kijka od szczotki w dupie jest mi znacznie prościej w życiu. A przynajmniej przyjemniej. Teraz to zabrzmiało dziwnie. Nie kontynuuję tego tematu. Czy kopa mata dzida, pyta Krystian, czy tam stwierdza, no 60% arabiki, 40% robusty. Mam takich tutaj pijaczy kawożłopów, którzy mówią, że jest moc. Mam też takich, w tym tego Jokera, który mówi, że dla niego jest za słaba, no ale to kraj to obyczaj, no. Jak oni tam, wiecie, w Kielcach te kulki jedzą, parzą te topniki tam się nawdychają, no to dla nich kawa to jest w ogóle jak woda gazowana. Panel pisał Mateo, o ile dobrze pamiętam. Coś mi tu bzyczy, nie chcę bzyczy. Panel, no już włożyłem pokrętło, kolejność nieprawidłowa. Remigiusz Megl do dostania w Dino, on jest wszędzie już w tej chwili do dostania. Jak ja go zacząłem używać, to nikt go nie znał. A teraz znają go. Może nie wszyscy, ale stał się nieco bardziej znany.
PS. Coffee Doctor. Krótkie pytanie. Pęknięta tacka, 1,5 miesięczna Melita Letysiote. Ewidentnie wada fabryczna. Daniel Gor pewnie potwierdzi. Zgłaszasz do producenta. No pewnie, że zgłaszać. Czy to wada fabryczna? Ciężko powiedzieć, wiesz, bo to by trzeba było jakąś próbę mieć, żeby wadę fabryczną stwierdzić. Ale no jak pękła, zgłaszaj. I próbuj walczyć, bo ja nie miałem takiego przypadku, ale zgłębiłem trochę temat dzięki grupie na Facebooku, dzięki wam. I wiem, że cały ekspres każą wysłać. Walczcie o to, żeby im wysłać zdjęcie, żeby tylko samą tackę wysłać. Nie wiem, czy to się uda, ale no tak na logikę po cholerę targać całą maszynę, ponosić ryzyko przesyłki kurierskiej, większe, mniejsze. Nie wszyscy mają oryginalne opakowania, jak to jest ewidentnie pęknięta tacka. Chyba że, i tu może tak być, jak ktoś jest z Melity, to niech potwierdzi. Chodzi o to, że oni przy okazji wam sprawdzą, czy w tym ekspresie się nic nie dzieje. No to wtedy to jest, no może nie po, jak ty piszesz tutaj PS, 1,5 miesiąca, ale jak ten ekspres ma na przykład rok, gwarancji jest 2 z tego, co ja się orientuję, no to może wam przy okazji posprawdzają i coś jeszcze wymienią, bo ja miewałem takie przypadki, opowieści oczywiście, że klient wysłał, Latego chyba taki ostatnio mi opowiadał któryś z klientów, że wysłał Latego, bo był problem, jak się potem okazało, z tym paluchem tutaj nieszczęsnym, uszczelki się poprzecierały, ale wymienili mu silnik młynka. Bo stwierdzili, że coś jest nie tak. No wiecie, no, są plusy dodatnie i plusy ujemne takich przesyłek. Dalej se postaw tego StreamTeka, człowieku. Także trzeba było się jakby u źródła zapytać, czemu oni żądają całego ekspresu, jeśli ewidentnie jest problem z pękniętą tacką. Tyle. Mateo, krótkim trzymasz przerwane przewody. Delongiel CD. Aha, dobra. To jak sobie tutaj gadać? Widzicie, nawet tu można uzyskać pomoc nie ode mnie. Bo zrzeszamy grono pasjonatów, przypominam, kawożłopów, ludzi, którzy nie piją, nawet mam widzów, którzy nie piją kawy, a oglądają. Miło mi. To grono się rozszerza, to grono jest coraz fajniejsze, pojawiają się tematy osób niewidomych. Zgłębiamy te wszystkie obszary, to są ciekawe rzeczy, wiecie, ja na przykład jestem człowiekiem, który jest ciekawy świata. Aż za bardzo niestety. Czasami. Nie, Gosza? Loża rządzi, loża radzi, loża szydzi i rozbawi od CH, piękny kawalerze. Widziałem przed samym live'em norweską krew. Dziękuję, marker. Aż mnie zatkało. Rozmarzyłem się. Ale nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi. To nie to. Dobra, słuchajcie, zobaczmy ten zaparzacz, bo on... No nie, wkładajmy go, chociaż ja bym go tylko, słuchajcie, tak przesmarował na razie na szybko, nie rozbierał. Bo my musimy usunąć przede wszystkim usterkę... Usterkę czego? Usterkę wody. Myślę, że to się skończy spontanicznym Q&A przez najbliższe pół godziny, bo prawdopodobnie trzeba będzie... Ekspres odkamienić i on może odpuścić. Może się też okazać, że ta grzałka w środku, ta, kręcę go z wodą, ale delikatnie, ta grzałka, która jest tu pod tą osłoną plastikową, tu, widzicie jaka brudna, dołączy do wygrzewka, nie widzicie wygrzewka, tu siedzi, wylutek, ty siedzi tu, i wygrzewek, czyli może być zakitowana tak, że już nie odpuści. No ale bądźmy dobrej myśli, słuchajcie. Na razie nie rozkręcam go. Teraz go zapsikam, od razu mówię, zapsikam go. WD-40 to nie jest CX-80, ale on będzie i tak rozbierany. Chodzi o to, żeby przede wszystkim nasmarować sobie klawiaturę, którą mam przede mną. Żeby on się ruszył. O! I zobaczcie, już zaczyna to chodzić lżej. On jest i tak do rozebrania, do zregenerowania, do wymiany uszczelniacze wewnętrzne w nim. Kręcę w drugą stronę. Oczytałem, że wkładam na coś sobie tu doradzacie. Felika, Arabika i Robusta mają sobie zawartość kofeinu dotyczącą odpowiednio 1,5 oraz 1,8 do 4. O, widzę, że się Alicja dokształciłaś tymi. Alicja nam tu wrzuca ciekawostki na grupie na Facebooku, które nie są związane z serwisem, ale to nie jest grupa tylko do tego, żeby pierniczyć o śrubkach i pokrętełkach. O to chodzi. Nawet ja się w ogóle wielu rzeczy z grupy dowiedziałem. Słuchajcie, wielu rzeczy dowiedziałem się od was a propos napraw ekspresów, no. Po to jest, dzielimy się wiedzą w obie strony. I wywalamy, zaznaczam w komentarzach, ktoś mi szarpie za klamkę? Nie wierzę. Wywalamy w komentarzach ludzi, którzy przychodzą do nas tylko i wyłącznie po to, żeby robić borutę, nie obrażając Boruty.
Nie, tu nie zagrzejecie, jeśli tu w ogóle jesteście, bo pewnie już was nie ma. Wiem, która kawa mocniejsza? No mocna dzida mocniejsza. Generalnie im więcej zawartości robusty, tym kawa jest mocniejsza. Tylko to rozmawiałem nawet ostatnio z kimś. Bardzo często, bardzo większość osób, nie wszyscy oczywiście, myli pojęcie mocy kawy z ilością kofeiny w kawie. Bo chodzi o to, że... Tu coś mi odwróciło wzrok. Chodzi o to, że wyrazisty smak kawy, a moc kawy, jeśli chodzi o kofeinę, to są dwie różne rzeczy. Możecie mieć kawę, która jest w miarę, no może nie aż tak, ale może być kawa, której smak nie jest bardzo wyrazisty. Wiadomo, że dużo ludzi parzy kawę na ustawieniu tu na połowę, a woda na maksa, więc tej wody jest dużo, kawy w kawie jest mało. I ona będzie w smaku, no lurowata, nazwijmy rzeczy po imieniu, natomiast kofeiny w tej szklance będzie tyle samo. Czy ją zaparzycie 60 ml, czy 260, to tam nie będzie więcej kofeiny niż w tej małej. Moc kawy, im więcej robusty, tym więcej kofeiny. Tak się zakłada, na to ma wpływ jeszcze wiele rzeczy, ale no tak się przyjmuje. Wracamy do naszego DeLonga. No odpalamy, no na co tu czekać? Prąd. Trochę jest za blisko, trochę jest moim zdaniem za jasno, a teraz jak to jest w reklamach ekspresów, za naciśnięciem jednego przycisku zrobisz cappuccino. Tak mi to dziwnie zawsze brzmi. Porutę się robi? Jak to? Lekret, zgłębiłem temat cen Jury. W Niemczech w sklepach Jurę kupisz 1500-2000 taniej niż w Polsce. No bo my bogatym krajem jesteśmy, Dariusz. To nie wiesz? To już wiesz. Krótki. Jakaś podpowiedź. EKAM 23450B działa, ale brak wyświetlanych komunikatów. Nowy panel 500 zł. No to... Taśma. Elektronika sterująca. Może panel walnięty. Może jeszcze inne problemy. Stanek, będziesz mi gotował krupnik? Bo piszesz, Bartek dostał fasolkę, to ciekawe kiedy krupnik dostanie. Podłączyłem do prądu, jeżdżę po przewodach. Bijcie mi brawo. Nie mogę znaleźć pstryczka. Cześć Arkroi. Nie mogę znaleźć pstryczka, ale jak znajdę przewód z zasilaniem, to się dowiecie. Tu jest. No i dobra, ja go tak... Winda już powinna pracować lżej. Nie wiem, czy będzie słychać. Pewnie będzie. Może szału nie ma, ale jest lepiej. Grzeje się. A ja czytam, co piszecie. Wiele to się tu nie zmieniło. Chcę wam pokazać, czy tu w ogóle płynie woda. Myślałem, że się dymi, ale się nie dymi. Chcę spojrzeć na wężyki. Dobra, tam się z przodu nic nie wydarzy. Podłożę tylko jak znajdę, a nie znajdę. Gdzieś ja to położyłem, mój pojemnik, to podłożę pod dyszę. No i obserwujemy ten wężyk od pompy. Tu może być pompa rozwalona. Obserwujemy ten wężyk, nie dotykamy przewodu. Bo to grozi bolesnymi porażeniami. Odkręcamy dyszę, słuchajcie. Przybliżę wam wężyki. No i jedziemy. Coś tu próbuje płynąć. Ale tam nie próbuje. Przelewówką nic nie płynie. Jeszcze raz. Nie, to tylko sobie stoi, słuchajcie, w miejscu ta woda. No i teraz zaczyna się zabawa, słuchajcie. Tylko teraz jest niebezpieczeństwo, że jak wypnę tu wężyk, wyłączyłem oczywiście z prądu, to co? To tu będzie ciśnienie. Widzieliście już wybuchy na tym kanale. Czy grzałka jest ciepła? Jest ciepła, więc będzie na pewno. Zasłaniam ekrany, kamery, szmery, bajery. No i wypinam. Nie wiem, co się wydarzy, nie zobaczycie tego. Ale ja muszę to wypiąć, mając nad tym jakąkolwiek kontrolę, chociaż już się boję, bo to będzie ciepła woda. Na razie nie strzeliło, zawleczka wyjęta. Tak, wiem, powinienem mieć okulary ochronne. Wiem. Ja obstawiam, że tu w pompie jest problem, ale lecimy. Może sobie wezmę kombinerki, bo pensetką będzie mi ciężko wyciągnąć. No dobra, zasłaniamy, no co ma być, to będzie, słuchajcie. No, widzicie? Z pompy w ogóle nie wychodzi woda. Odpalamy teraz. O, wykorzystamy sobie, słuchajcie, ten wężyk, którego nie wykorzystaliśmy.
No i tak się to sprawdza. I tu odpowiadając na wasze pytania, za cienki jest ten wężyk, odpowiadając na wasze pytania o poradę, co się zapchało, no właśnie takie rzeczy trzeba zrobić, żeby się dowiedzieć. Ten jest zbudowany znacznie lepiej od DeLonghi Magnifica jak M3000B. Grzałka tu zmontowana jest mocniejsza i to też z Magnifica, tak? Ja nie pamiętam konstrukcji, powiem szczerze, poprzedników. Znaczy innych modeli. Te modele takie najbardziej podstawowe Magnifica i ten Cafe Corso już bardzo rzadko do mnie trafiają. A mnie przestraszył. Ale trafiają. Dobra, weźmy szklankę, Fanta na podłogę. O, zdradziłem co piję dzisiaj, tak a propos. Czy ja go włączyłem? Czy on jest wyłączony? Jest włączony, ale wyłączony. Jeszcze trzeba tutaj włożyć wężyk. Poczekajcie, muszę przynieść. Bo jak grzałka się zacznie grzać... Może nie ten, czekajcie, jakiś znajdę prosty wężyk. Jak grzałka się zacznie grzać, to zacznie z niej wypływać woda, no bo zwiększy swoją objętość i słabo by było, żeby ona płynęła tutaj przy zasilaniu grzałki, nie? Więc zróbmy to tak, jak to zrobić należy. No takie pająki się tworzy, wiecie, to się robi szybciej. Ja bym tak naprawdę pierwsze co to spróbował ten ekspres odkamienić, ale znamienne jest to, że pompa nie buduje ciśnienia, więc ona może być zakitowana. Ja pomp nie naprawiam, bo te pompy ulki nie są drogie. No robimy pajęczaka i odpalamy. Co tam się dzieje na czacie? Nie śpiewaj, nie śpiewaj. Procedura startowa, bałagan. Ja go tu odpalam, jak sobie przypomnę, który to był guzik, chyba ten. No i tu jestem oczywiście gotowy do wypięcia tego z prądu. To mu nie zaszkodzi. No i obserwujemy. On się może teraz nie pukać, bo on jest ciepły. No ale... Wiecie, i przypominam, to jest zabawa z gorącą wodą i z prądem. Pamiętajcie o tym zawsze, bo dzwonicie do mnie, że was prąd kopnął, że się oblaliście. No trzeba mieć to zawsze z tyłu głowy, że tu się bawimy z prądem i z wodą. Odkręcam dyszę. 3, 4. No i tu prawdopodobnie to jest wylot pompy, słuchajcie. No nie pompuje ta pompa. No ewidentnie. Coś tam chlapnęło. Może być jeszcze tak, że ten wężyk jest zapchany, ale ja mam pompę testową i to jest kolejna rzecz, o której chcę wam powiedzieć. Serwis nad domowymi naprawami ma jedną podstawową przewagę. Bazę sprawnych, używanych części. Ja nawet nie muszę nowych części zamawiać. Tak naprawdę tu bym w ciemno na nową wymieniał. To jest jakaś z 2017 roku. Ale skoro mam... Kurna, jak sobie ścisnąłem palca. Tą sprężyną nieszczęsną. Skoro mam i wiem, że jest sprawna, bo ja na wszystkich uszkodzonych częściach, zresztą nie leżałaby tu, stawiam ksika, że jest rozwalona. Co się zepsuło? To pompa paliwowa. Prawdziwy killer nie ma pęcherza. Prawdziwy killer ma pompę paliwową. Tak to było? Tak to było. I myślę, że to będzie wszystko, jak wymienimy tą pompę, ale no dobra, to jest no z jakiegoś innego ekspresu, słuchajcie, wyciągnięta. Była decyzja o wymianie pompy. Prąd wyłączony. Rozpinamy. Właściwie to jeszcze pamiętajcie, że ten wężyk może być zapchany, więc tu może być ciśnienie. Jak to zrobić? Tak to zrobić. To jeszcze nie jest powiedziane, że wymiana pompy to będzie koniec tej zabawy, bo może być tak, że dalej jest wszystko zapchane. No mam nadzieję, że nie buchnie. No nie, no tu widzicie, ten wężyk jest ok. Pompa nie pompuje. To sobie zostawiam, bo to mi się zaraz przyda, słuchajcie. Przybliżę wam. Światło na 100%. No wyciągamy dzidę. EP5 to jest chyba nawet lepsza. Nie, to jest EP4GW. Ale one są kompatybilne. Tu widzicie, się już coś dzieje. Nie wiem, czy to widać, tu już coś wyłazi. Wyciągamy tą pompę. Czy jest odłączony prąd? Jest. Dobra, przyspieszmy trochę. Przyspieszmy trochę. Ja będę zerkał, co tam piszecie. Ankieta się robi.
Ciekaw jestem, ja mam swojego faworyta. W co w ogóle ostatnio gracie? Mam tu graczy zapalonych, bo ja to jestem zapalony gracz, tylko nie mam czasu. W co gracie? Sikorę tu widziałem. Ja wiem, w co gra Sikora. Gadamy o tym często. Gosia, nie bądź zazdrosna. Pozdrawiam również drugą połówkę Sikorki. Nie ma być o co zazdrosnym. To tylko gry. Grabię sobie, wiem. Gulgulator się zepsuł? No tak, a ja tu szukam, Lekret. Przecież trzeba zacząć od tego. I jeszcze idąc dowcipami sytuacyjnymi, to kondensator napędu. Felik. God of War. Przeszedłem. Platynę mam. Jedyną zresztą platynę na PlayStation. Mam w God of War Ragnarok. Było grane. FIFA. Ja już z FIFA, Mateusz, wyrosłem, ale grałem. Grałbym czasami, tylko teraz to już nie FIFA. Chociaż 23 to FIFA? Nie, to Football Club, tak? W szachy. Szachy. O, jak ja dawno w szachy nie grałem. Diablo 2. Resurrection. Nowik. Dwójeczkę? Dwójeczkę to przechodziłem jeszcze na studiach. Z kolegą Mirkiem pozdrawiam. A grało się po nocach. Jeszcze się łączyło, pamiętacie? PC-ty po RS232. To były czasy. Paweł, panie doktorze, co pan powie o ekspresie Melita? Ja o Melicie mam dobre zdanie. Nie musisz mi nawet pisać modelu jako całokształt. Jak sobie spojrzysz na film Ekspresy polecane z grudnia, to będziesz wiedział czemu. Zepsuł się, Dawid, cyncykator gulgotnicy na lewy przyczłap. Kurwa, no teraz mi mówisz, Dawid. To po co ja tą pompę wymieniam? Cyncykator gulgotnicy na lewy przyczłap. Jakby fantazja ludzka nie zna granic. Czy ja się muszę tak męczyć, jak to można wysunąć? Zagadujecie mnie. A przecież to można wysunąć. O. Zyzuś. Nie ma go tu. Jak widziałem to tylko Fallout pierwszy raz, jak siadłem, to 28 godzin non-stop. O, masz człowieku zdrowie! Sikora. Sikor też pozdrawia. Do drobnych na urlop. Dziękuję. A ja mam pretensji, że z obcymi chłopami po nocach gadasz? To jest żart sytuacyjny, nie wyjawię wam go. Na szczęście macie do mnie, zwracam się do Sikora, nie Sikorki. Masz do mnie za daleko, więc nie będzie instant karma. Sam sobie w kolano strzeliłem, bo ja wiem, co ja usłyszę, a ty z obcymi kobietami gadasz po nocach? Nie pytałeś, pisze Dawid, to musiałem sam do tego dojść. Czekajcie, dobra, muszę się sekundkę chociaż skupić. Sekundkę, chociaż. Żeby tego nie wyrwać z korzeniami, tylko wymienić. Dobra. To mamy. Jeszcze wypnijmy dół pompy. Można sobie podważyć, można też... Jaka to dźwięki tipli. Jakaś karetka jeździ? No doktor przecież na ekranie, panie Kaka. Jak przychodzi tip, za które bardzo wam dziękuję, to jedzie karetka. Ale jak jedzie karetka, to też słyszycie. No na razie na szczęście żadna nie jechała. I oby jak najrzadziej musiały jeździć. Pozdrawiam, bzyku. No i co, przekładamy 1:1, słuchajcie. 1:1. Nakręcamy. No to jest bypass tak naprawdę. Sikor mówi, że ty masz gorzej. Poczekaj. Że muszę z twoją żoną rozmawiać? To tak mam to rozumieć? Okej, nie znam osobiście, ale już się boję. Przecież my tylko wymieniamy doświadczenia na temat naszej aktualnie najlepszej gry pod słońcem typu Baldur's Gate 3. Co prawda Sikorka gra na PC-cie, ja gram na PlayStation, ale gra ta sama, nie? Paweł, to już wiem, z jakiego ekspresu będę niedługo pił kawę. Ale jak to będziesz pił kawę? Jak to? Nie rozumiem. Nie kumam. Proszę o wyjaśnienie. Jaromir, witam, mam pytanie. Ekspres Dynamika Plus. Robiąc kawę słychać, jakby był zapowietrzony, jak leci woda. W czym problem? No gdzieś się może zapowietrzać, ale... Ja szukam, gdzie jest problem z przepływem wody. Znalazłem w pompie. Czy dalej nie będzie? Pewnie się zaraz dowiemy, mam nadzieję. No odwrotnie.
Odwrotnie. Oby to zadziałało. Oby było dobrze. Bo przecież po to robimy, żeby było dobrze. Usłyszałem dupę ompy. Żebym niewyraźnie mówił, chłopaki? Jakiś macie dzisiaj na czacie flow, muszę wam powiedzieć. Czytam i mam cały czas banana na twarzy. Dobrze, że nie barana, nie? Chociaż zdania są pewnie podzielone. Paweł, chodzi o Melitę. No. Jest tu wielu użytkowników Melity. Parę osób z mojego polecenia też tą Melitę kupiło. Polecenia. Rady, ja nie polecam. Sami musicie podjąć decyzję. Macie filmy, macie poradniki. Będzie tego więcej oczywiście. No tyle no. Pytanie wyprzedzające to jest termiczek. Na 90, na 80 stopni, jakbyście chcieli zajechać pompę. I to też jest odpowiedź dla osób, które twierdzą, że używanie ciepłego odkamieniacza zabije pompę. No nie zabije. No ja nie każę wam lać 90 stopni, a tu na tyle chyba ten termiczek jest. Miałem takie komentarze. Na co dzień nie lejcie gorącej wody do zbiornika, ale przy odkamienianiu warto. Powtórzę zaraz dlaczego, tylko uceluję w tą spinkę. Sikor mówi, że ty masz gorzej. No powiem ci, Sikor. Zastanawiające. Nie piłem dzisiaj, Dariusz Jerby. Mam dobry humor, bo mam nową zabawkę, no. Znaczy zabawkę, to nie jest zabawka, ja to tak nazywam. No coś mam mieć zły humor, chłopie. Ani się cieplej nie zrobiło, w sumie nic się nie stało. Nie odśnieżałem dzisiaj rano samochodu. A ci, którzy mają ze mną kontakt na co dzień, wiedzą, że ostatnio się zagadałem przy wysiadaniu z samochodu. Kiedy to było? Chyba w zeszłym tygodniu. I rano przychodzę do samochodu, słuchajcie. Łapię za klamkę, u nas w aucie jest tak, że on wykrywa kluczyki, więc jak dotkniesz klamki od spodu, to on się otwiera. No to mało z tą klamką nie wyleciałem w zaspę. Bo jak wysiadałem dnia wieczorem poprzedniego, to nie zgasiłem świateł. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. No i rano nic nie działało. No ale słuchajcie, mieszkam w Warszawie, to wiecie. 5 dyszek, podjazd taksówki, starterek ten taki, wiecie, ten super kondensator, czy co on tam ma, nie znam się. I jak najpierw oczywiście alarm się włączyło w 6:30 rano, więc obudziliśmy wszystkich sąsiadów, no bo jak auto dostało prądu, to pierwsze co, to kradną mnie, kradną mnie, kradną mnie. No ale odpalił ze strzała, słuchajcie. Od tamtej pory zawsze jak wysiadam z auta, 7 razy sprawdzam, czy wyłączyłem światła, bo u mnie same nie gasną. Znaczy gasną, ale zostają pozycyjne, tak? A może by go tak... Nie no, chcę wam pokazać, że ta woda, mam nadzieję, teraz popłynie. Czy tu jest uszczelka, tak? Czy nie ma? Warto sprawdzić, czy tu jest uszczelka. Słuchajcie, bo tak to się zacznie lać po grzałce. Kradną mnie. No wył, pierwszy raz słyszałem chyba syrenę tego samochodu. No wył niemiłosiernie, słuchajcie. A zanim ja znalazłem kluczyki w saszetce, no bo system bezkluczykowy, no to nie, kluczyki są zawsze w tym samym miejscu, nie? To się parę osób obudziło. Strasznie głośną ma syrenę. Dobra, słuchajcie, odpalmy ten ekspres, bo to już po 7:00. Dobranocka leci. Michał, tak, tylko w Warszawie taka usługa kosztuje 50 zł. Mnie się to zdarzyło pierwszy raz, odkąd jeżdżę po Warszawie samochodem, czyli od jakichś 19 lat. Więc u mnie ten element, ten starter by leżał non-stop nieużywany. Jasne, że to jest fajne, to oszczędzasz czas, no musisz pojechać. Mnie się akurat trafiło, że zadzwoniłem na jakąś tam taksówkę, która oferuje takie usługi. I była za 15 minut, równie dobrze mogło być, że będę czekał godzinę, to było przed 7:00 rano. Więc fartnęło się, no to tyle co wróciłem do domu się chwilę zagrzać i umówiłem się z kierowcą, że zadzwonię jak będzie miał, nie wiem, tam 3 minuty, bo ja mam tyle na ulicę pod blok, gdzie parkuję samochód i ogarnięte, tak? Tekst tego live'a, kradną mnie, tak, dobra. Odpalają mnie. A to wasze syreny się tak nie drą, bo moja nie wyje, moja tak krzyczy, a to by było dobre, słuchajcie. Jakby tak syrena krzyczała, Michu. Dziękuję, Michu. Pozdro dla Bartka i widzów. Właśnie skończyłem składać moją Melitę. Działa? Czy konfigurator, bo tak nie bardzo wiem. Działa? Daj znać. Nie musisz, w donate oczywiście napisz na czacie.
Ale to by było fajne, wracając do mojej myśli, jakby alarmy takie montowali w samochodach. Kradną mnie, kradną mnie, kradną mnie. Chyba by bardziej zwróciło uwagę, przynajmniej ja mam doświadczenia z większego miasta, niż te wyjące syreny wszędzie, na które nikt nie zwraca tak naprawdę uwagi. Co myślicie? No mój, czytam tutaj co pisze Krystian, mi padł akumulator 2 dni. Coś strzeliło? Co to było? Albo mi się zdawało, może mi się zdawało, ale aż się przestraszyłem. No co tu mogło strzelić? Tu nic nie mogło strzelić, bo tu wszystko jest dobrze. Ej, panie DeLonghi. Panie DeLonghi. Mało skuteczne spienianie Marciniak. Mało skuteczne spienianie mleka w Saeco Excelsis. Czy próbować naprawić samemu, czy Express oddać tobie? Express ma 3 lata, kiedyś spieniało mleko super. Excelsis to jest ciężki temat. Może być drogo, nie musi. Czy samemu? No wiesz, to nie jest pytanie, słuchaj, do mnie, bo nie wiem, nie znam cię, tak nie wiem, jakie masz manualne umiejętności. Nie, absolutnie nie chcę tu nikogo urazić, ale jak nie jesteś pewny, to lepiej to oddaj komuś, niekoniecznie mi. Bo można sobie narobić więcej złego niż dobrego. No tu będziesz miał zabawę z elektrozaworami. Czasami jest to tylko szyna napowietrzająca, czasami się otworzy się górę. Górę raczej powinieneś sobie poradzić otworzyć, tam nie ma filozofii. I zobaczysz blok elektrozaworów 4 i będziesz widział, czy tam jest bagno. Tam czasami potrafi wyrwać elektrozawór. No różne rzeczy się tam dzieją. Trzeba na to zwracać uwagę, ale poczekajcie. Znaczy, jakby oglądajcie, nie? Mi tu coś zaiskrzyło. Albo spadła jakaś kawa. Ja jestem wyczulony na takie rzeczy. Boję się ich po prostu. Albo... No ale co tu mogło zaiskrzyć? No jest pompa wpięta. Zwróćcie uwagę, to tak a propos waszych napraw domowych, ile ja razy za każdym razem zerkam na przeduszkę, czy jest wypięty ten kabel, bo ja się znam i ja wiem, że on może nie być wypięty. No tu jest wszystko dobrze. No pompy się nie da pomylić, bo tutaj podłączasz po prostu jeden koniec i drugi do pompy i to ma działać. No dobra, no. Nie śmierdzi, czyli nic, chyba to z widy mam po prostu. No to sprawdźmy, no najwyżej mi trzepnie, no odsunę się trochę. To przekaźnik tak strzela. Ja się przestraszyłem. Ej, kurna, lękliwy ten kofik. Jak nie śmierdzi, to odpalaj. Nie, to... Tu są białe przekaźniki. Tu. No, takie bym powiedział brudne, ale to od szczotek młynka, od szczotek silnika. Te dwa. Tu i ten niżej. No i to ze szczelo. To ze szczelo, jak się zamyka i otwiera. No spalamy dzidę. No słychać, jak strzelają te przekaźniki przy starcie. Ja się tu przestraszyłem, bo to jest śrubka, która mi się odbłysk zrobił, że się iskrzy. Ten Zezuś mnie do nerwicy doprowadził, słuchajcie. Właśnie, bo ja rozmawiałem tutaj z panem Lecret. Dzisiaj mieliśmy tę rozmowę, prawda? Dobrze kojarzę, że są osoby... To wracając, ja będę do tego tematu wracał, bo naprawdę się zainteresowałem tym tematem. Są osoby niewidome od urodzenia, są osoby, które straciły wzrok. Pan Lecret jest osobą, która straciła wzrok i to nie tak całkiem dawno, panie Lecret. Znaczy nie, że dzisiaj straciła wzrok, bo wy macie opóźnienie. Pan Lecret stracił wzrok parę lat temu, a dzisiaj rozmawialiśmy przez telefon. Tak, teraz mamy jasność. Kręcimy. Tędy ma lecieć woda. Uwaga! Kamera. Akcja. Szału nie ma, ale dajmy jej się napędzić. No tak średnio bym powiedział. Może ta pompa też? No ale dobra. Pamiętajcie, że to jest pompa wibracyjna. Ona nie będzie takim ciągłym, zwłaszcza, że teraz robi cyk, cyk, cyk. Wyłączamy. Woda leci. Z tamtej nie leciało kompletnie nic. Jakby cię Zyzuś opierdzielił, to jakie bym moce dostał? Nie wiem, bo mnie nie upierdzielił.
Dobra, to co? Spinamy to. Ale mnie tu przygrzewa te moje 500 W wypięte z prądu. Zwracam na to uwagę, bo słuchajcie, dzisiaj nie, ale jakoś ostatnio znowu miałem ten strzał z 230. No i było grubo. Było niemiło było. 502 osoby. Miło mi, witam. 500 osób na live. Chyba jeszcze tyle nie było. A może było? Nie pamiętam. Spider Coffee Man. Jakby mnie Zyzusiek ugryzł, to zapytajcie, jakie by Zyzuś supermoce dostał. A nie ja. Wpięte. Jestem dobrej myśli. Chodź ta pompa. No i tak pójdzie nowa, tak? Oczywiście klient zaakceptuje koszty. Ale tu mamy ok, nic się nie leje. Chodźmy naprzód. Ty ciężka dzido. Kaka, jak Lekret może czytać, co piszemy i nie widzi? Syntezator mowy, czytanie tekstu na ekranie. Troszkę świat poszedł do przodu, panie Kaka. Ja akurat jestem mądry, coś tam wiem, bo miałem już rozmowę i w zeszłym roku i dzisiaj rozmawiałem z panem Lekret. Trochę się dowiedziałem, jak to działa, no ale to na logikę, no jeśli ktoś nie widzi, to ten tekst musi mu przeczytać. Mamy Braille'a, jest wszędzie w Warszawie, w metrze, w komunikacji, może nie wszędzie, może przesadzam, ale jest. No są metody, no są ułatwienia, może to jeszcze jesteśmy daleko z tym, czego pewnie osoby z niepełnosprawnościami by sobie życzyły, ale no, oby to szło w dobrym kierunku. Teraz mam nadzieję, podpięte wszystko z tyłu. O, widzisz, ja o tym rozmawiałem. Ja ciebie nawet szokuję. Pewnie to było do Kaka. Ja studiuję nawet będąc niewidomym. Kaka, słuchasz co mówię? Braille jest w metrze, na jakichś stanowiskach informacyjnych, na YouTubie. Ja mówię, więc osoba niewidoma mnie słyszy. Natomiast tekst czytają syntezatory mowy. Jak sobie powiesz, ok, Google, powiedz do mnie hej, to ci Google powie hej. No podziwiam, no my też podziwiamy. No słuchajcie, takie osoby nie mają lekko. I teraz miejmy nadzieję, że to zadziała. Oby. Ja też jak dzisiaj rozmawiałem z panem Kretem, to byłem w szoku, jak mi powiedział, że studiuje. A z tego co pamiętam, Lekret no nastolatkiem nie jest. Jesteśmy, ja też nie jestem nastolatkiem, dopiero co skończyłem 20 lat. Oj Dawid, nie budujmy tutaj atmosfery napięcia, wszystko sobie można wyjaśnić. No. Ja zawsze zapominam o tym, jak do was mówię, że wy macie ze 20 sekund opóźnienia. Czat opóźnienia nie ma. Więc ja coś czytam i wam mówię. Wiesz co, Kaka? Słaby ten dowcip. Danielu, jeśli mogę cię prosić o chwilę pauzy. Dziękuję. No, chciał być śmieszny, wyszło jak zwykle, no. Nieważne. Ważne, żeby ekspres zadziałał. Kręcimy wajchę. Działa! Wypiję za to. Jacek, Bartek. Każdy producent pralek, lodówek ma obowiązek wydania instrukcji w wersji audiobooków. I płacą za to na przykład Piotrowi Franceskiemu. No nie wiedziałem. No wiecie, nie ten świat, znaczy, żebyście tak źle tego nie odebrali. Na fali kontrolera Access, Sony Access Controller, na fali filmów na kanale PlayStation Polska, mówiłem już o tym chyba na filmie, gdzie pokazano z przeróżnymi niepełnosprawnościami ludzi. Oczywiście to był film, który jest jakąś tam ma formę krótką, którzy byli w tak zwanym Brand Space Sony, czyli miejscu stworzonym dla graczy, świetnym zresztą, on jest w Warszawie. Mnie się to strasznie spodobało, bo się mówi korporacje złodziejskie, wiecie, nie chcę w to wchodzić, no wiecie jak się mówi o korporacjach przeróżnych. A tu się nagle korporacja pochyla nad ludźmi, którzy mają niepełnosprawności, pochyla się w kategorii grania w gry. No bo... No i mnie to w ogóle, kurczę, strasznie się podoba,
A że mi się przypomniało w związku z tym, bo miałem kontakt z osobą niewidomą w zeszłym roku telefoniczny i miała do mnie przyjechać, ale coś tam wypadło z Łodzi, o ile dobrze pamiętam. No i nie przyjechała, bo mieliśmy nawet o tym porozmawiać, a jeszcze nawet nie pamiętam, czy ja wtedy YouTube'a robiłem. A teraz jak jest YouTube, można to nagłośnić, można o tym wspomnieć. Wiem, że są problemy z aplikacjami do ekspresów. Nie znam szczegółów, więc chcę je poznać. Jak będzie taka potrzeba, zwrócimy się do producentów o wypowiedź na ten temat. No czemu nie? Rozdmuchajmy tą sprawę. Zróbmy coś dobrego. Tyle mam do powiedzenia. I ekspres działa, jeszcze dodam. O to chodzi, żeby był jakiś, wiecie, jedni działają charytatywnie, robią zbiórki, też bym może chciał to robić, ale na razie nie mam na to czasu, żeby to ogarnąć księgowo, ale ogarnę, prędzej czy później. Jedni działają tak, jedni poruszają trudne tematy, no najgorsze dla mnie to są takie, wiecie, robienie sztuki dla sztuki, robienie z siebie, tu nie nawiązuję absolutnie do żadnego z was, robienie z siebie idioty tylko dla rozgłosu. Bycie znanym z tego, że jest się znanym, no tyle. Co tam piszecie? Jak taką instrukcję dostać, bo bym sobie posłuchał tej od mikrofalówki. No właśnie to jest ciekawy też temat, co pisałeś o tych audiobookach. Ja nie kojarzę takiego czegoś, ale ja się też tym nigdy nie interesowałem jakoś tak, żeby... Poprawię kajdan, żeby w to aż tak wnikać. Czytam. Okej, Google, wyłącz wszystko. Nie serwisowałem, Wojtku, automatów vendingowych. Znaczy jakieś tam pojedyncze przypadki, ale to było lata temu. Pochodzę z Lublina, a teraz to Bawaria. Oktoberfest mi się kojarzy z Bawarią od razu. Oktoberfest. Nikt mi nie będzie mówił, co jest dobre. Ale o co ci chodzi, sołtys? 501 oglądających, a 182 łapki. No how dare you? Dobra, zrobi kawę myślicie? Bo ja myślę, że zrobi. Ale mogę się mylić. Nasypmy tej kawy. Ja będę teraz na stojąco, słuchajcie, bo... Bo co? Bo muszę patrzeć, jak się mieli kawa. To gdzieś tu. To gdzieś tu. Zawsze czyta, jak coś przypałowego napisze sołtys. To nie pisz nic przypałowego, nie będę czytał. Oczywiście odkamienianie, no ale tu... Robimy pełna moc. 3, 2, 1, go! Zobaczymy, czy młynek działa. Ale nasypał tej kawy skubaniec. Tak można pić kawę, Wojtku. Ja piję wieczorami kawę. Ale to już na własną odpowiedzialność, bo możesz nie spać do rana. Na mnie nie działa tak kawa, żeby mi się spać nie chciało. Biję sobie sam brawo. Wojciech, w automatach jest serwowana kawa mielona czy rozpustna? Rozpustna. Wypijesz taką kawę i jesteś rozpustny. Rozpuszczalna różnie, tak poważnie, bo pewnie to literówka. Różnie. Zobaczcie, pierwszy strzał. Pierwszy kurde strzał. Aż strzeliło. No tu jest jeszcze trochę miłości do włożenia w ten ekspres. Remigiusz, brawo. Jacek, przeczytaj mój komentarz wyżej. Gdzie ty tu się, Jacek, sobie? To obowiązek nadany przez Unię i muszą to robić. A to, że zatrudnią zawodowego lektora, to już kwestia dobrej woli. Na przykład Filip Kosior, czy to społecznie, choć nie musi. A to najlepszy lektor audiobooków. Okej, dzięki za info. Ciekawe, ciekawe. To pewnie chodzi o urządzenia wyprodukowane od danego roku, to prawo jest, bo oni nie mogą jakby działać wstecz. Znaczy, teoretycznie, nie? Pusy! Andrzej, je kawa, dobry ekspres! Andrzej, w jakim to języku? Zrobię jeszcze jedną, bo ta się rozpadła. Pamiętajcie, że kawa spada z tej wysokości do pojemnika, który celowo ma podziałkę tu, żeby ona się na pół rozpadała, żeby jej się więcej zmieściło, żeby się nie budowała, ale zrobię kołderkę, bo chcę wam pokazać bez żadnej jakiejś większej regulacji, bez odkamieniania, a będzie tego wymagał ten ekspres, na bank. No jeszcze jedna. Nie spodziewałem się, że tu będzie pompa walnięta, słuchajcie. Miałem jakieś inne pomysły. Myślałem, że ona jest zabita kamieniem.
Ale mieli. No i co sądzicie o takim Cafe Corso za 1100 zł go najtaniej? Na Allegro znalazłem nówkę sztukę. Co sądzicie o takim ekspresie? Kawę robi jak każde DeLonghi. On teraz głośno chodzi, możecie słyszeć, ale on jest bez obudowy. Do cichych one generalnie nie należą. Kawę pali w miarę... Kawę parzy w miarę powoli. Tutaj uszczelka wymieniona, nic tu nie kapie. No i powiedzcie, co sądzicie? Złap mi tę ostrość, pierunie. O. No całkiem ładna kawka, już oczywiście się oblałem. Nie tyle, słuchajcie, na ten temat. Fajny ekspres. Może, ja mówię, dla mnie on nie jest najpiękniejszy. On ma taki staromodny styl. Mnie się on nie podoba wizualnie. Ale tak jak mówiłem, jedni wolą brunetki, drudzy wolą blondynki, a inni wolą rudę. Kto lubi rudę? Absolutnie żadna ruda niech się nie obrazi. Rudy kolor, ładny kolor. To są wszystko, słuchajcie, żarty. Ekspres wyłączony. Co tu jest do zrobienia? Na koniec. Co tu jest do zrobienia? Wyciągnąć a jeszcze fusy, bo oczywiście znowu wam zapomnę pokazać. I pamiętam o ankiecie. O. Parujący cake. Bez skojarzeń. Do wyjęcia zaparzacz, do wymiany uszczelniacze w zaparzaczu. To po pierwsze. Do sprawdzenia jeszcze, czy tu nie ma wycieków. Do odkamienienia to w ogóle na dzień dobry, gościu. Do wymiany pompa na nową, produkcji 2000, pewnie jeszcze 23, no bo te części są w jakiś tam sposób składowane. Do wymiany lub wyczyszczenia te wszystkie nieszczęśniki, wężyki. No i wszystkie uszczelki. Po temacie. Wyregulowany już jest. To jest moja kawa, ta testowa. Ona jest moją kawą przeterminowaną. 1100 zł? Mleko manualne tu akurat nie dostałem od klienta końcówki. Tylko brać! One w takich promocjach bywają. Jeśli wam nie przeszkadza jego wygląd, chociaż wiecie, no ja znam osoby, które mówią, że on jest ładny. Prosta obsługa. Powtarzam. Ilość wody, która ma się znaleźć w filiżance. Ilość namielonej kawy, aż po kawę mieloną, ale nie, wiecie, że nie zalecam mielonej kawy w ekspresie. Pojedyncze podwójne espresso, tak naprawdę to podwójne espresso to jest takie 1,3 pojedynczego, bo to nie namieli dwukrotnej ilości kawy. Pokrętło jest w tej chwili, słuchajcie, tu jest regulacja od 1 do 7, jest na trójce. Wiadomo, młynek już jest przez te 14 lat zużyty, 13, ale zobaczcie, 13 lat ekspres działa. Teraz się pompa, no ciężko mieć pretensje do pompy, że padła po 13 latach. No, to takie usterki to jest normalne, ale jak padają takie różne rzeczy po 2-3 latach, no to już jest trochę słabo. Słuchajcie, po pierwsze, kawka czerwona, 60% arabika, 40% robusta, zielona, delikatniejsza, będę tak sobie napierdzielał w głowę, 85% arabika, 15% robusta, mocna dzida, czarne będą napisy, 90% robusta, zaznaczam, nie arabika, 10% arabika. Siekierezada, mocna kawa, jutro będę ją miał, napiję się, dam wam znać na najbliższym filmie, jak smakuje. I tyle. Światło gaszy. Dziękuję wam za obecność. Jeszcze poczytam chwilkę komentarze, przygotuję się w tym czasie, bo czemu nie? Nie powiedziałeś, dlaczego ciepła woda do odkamieniania. Już się poprawiam, dziękuję za przypomnienie. Wiecie, tu się dużo dzieje, ja nigdy nie pamiętam wszystkiego. I o ankiecie też pamiętam. Regulację młynka masz na sobotnim filmie, Michale. Obejrzyj sobie. Masz go na kanale w ostatnią sobotę, czyli przedwczoraj był. Światło zgasił z Spoxa, to zaraz. Bo odkamieniasz w zimnej wodzie, miałem taki też argument jakiegoś z widzów, że też działa. Odkamieniasz w zimnej wodzie ma bardzo słabą wydajność. Tam widz pisał w komentarzu, że nalał sobie na całą noc do czajnika i się odkamieniło, ale w ekspresie proces odkamienienia trwa 20 minut 30. Jak nalejecie zimnej wody, to tutaj tak naprawdę dotąd, patrzę czy wyjąłem z prądu, dotąd niewiele się dzieje z tym odkamienianiem. Dopiero w grzałce i za grzałką. Więc wszystkie te wężyki, przepływomierz, pompa nie dostaje odkamieniaczem. Tylko to ma być nie gorąca woda, tylko mocno ciepła, taka, do której jesteście w stanie ręce włożyć. Pompie się nic nie stanie. No chyba, że będziecie parzyć kawę z ciepłej wody, to się przegrzeje. Tyle.
Audycja zawiera produkowanie produktu. Ale jakiego produktu, Adam? Bo nie wiem, o co ci chodzi. Ankieta. Ankietę zakańczam i zaraz ją tu, słuchajcie, dodam tylu pecetowców tu na kanale. No how dare you, żartuję oczywiście. Macie tutaj ankietę. Ja ją jeszcze wrzucam na ekran, żeby co? Żeby w zapisie live'a ona się nie pojawia, więc ona musi się jeszcze tu, słuchajcie, pojawić. A żeby się pojawiła, to muszę zrobić dwie rzeczy. Zapisz jako ankieta 22. Mamy to, dodaj obraz. Ok, już wam tą ankietę tutaj, dla potomnych ona ma zostać. No tylko gdzie ona się teraz zapisała? Tu. Mamy ankietę. 472 głosy. PC 41%. Dorośnie, a nie w giereczki grasz 27%. PlayStation 20, Xbox 10. Dziękuję wszystkim za głosy. Dziękuję wszystkim za obecność. Lokowanie ekspresu. To u mnie, Adam, jest zawsze lokowanie ekspresu. Co złego to nie ja. A, czekajcie, bo tutaj RK88 pisał. Bardzo ważna rzecz. Ja pokażę wam, jak to działa. Idziemy na Lumixa. Jak mówiłem, tu jest jaśniej, tu jest ciemniej. Szymon, Spox, kończ robotę. Zapytajcie go, czy mu nie zgasło światło. Jeszcze raz dziękuję, bo ten Stream Deck to jest dzięki między innymi waszym donatom. Padre, nagra jutro rączki po wypiciu dzidy. Nagram film jutro po wypiciu tej dzidy. Wypiję sobie ze 3, tak, bo 6 to bym nie ryzykował i nagram jakieś bez dubli, jak nie jutro, to w środę. Gdzie 2% zjadło? Nie wiem, o co chodzi. Trzymajcie się, jeszcze raz dziękuję. Widzimy się, mam nadzieję, w środę na filmie, w sobotę na 100%, w poniedziałek na live'ie. Jeśli chcecie kawki spróbować dobrej, piszcie maila, wszystko macie w opisie. Do zobaczenia. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Teraz spróbuję jeszcze nauczyć się używać tego Stream Decka. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.